Krowy były dojone na przewodówce. 3 tony na taczki rozwieźć, no to było bardzo, bardzo uciążliwe. Koszt zamknął się w granicach 5 milionów netto. Z konstrukcją Wolf wszedł w lutym. Jeszcze wtedy byłam w ciąży i dałam radę, ale ta obora w sumie przerosła nasze marzenia. Główna hala obory ma 30 metrów szerokości, 60 metrów długości. W Niemczech takie budynki naprawdę stoją już pewnie po 30 lat, jak nie więcej. Naszym zadaniem w tym budynku było ponownie kompleksowe wyposażenie. Będzie dostępna w ofercie system schładzania w robocie. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na Żuławy Wiślane. Jesteśmy w miejscowości Starocin i odwiedzamy gospodarstwo prowadzone przez Olę i Artura Przybyła. Powiedzcie nam, jak duże gospodarstwo prowadzicie, jak duża jest ta obora, bo to wiadomo będzie główna bohaterka naszego dzisiejszego materiału. Na chwilę obecną uprawiamy około 90 hektarów. Obora ma 120 legowisk, czyli tyle planujemy mieć krów w doju. Na chwilę obecną jest 80 kilka, ponieważ jesteśmy w fazie zasiedlania jeszcze obiektu. Jeśli chodzi o tegoroczny sezon, jak to wyglądało, powiedz? Tegoroczny sezon, no, jak wszyscy wiemy, na Żuławach był bardzo trudny. W lipcu przyszły do nas deszcze nawalne. Ja w gospodarstwie swoim miałem tylko jęczmień ozimy i szczęśliwie udało mi się go zebrać akurat dzień przed przyjściem tych opadów. Słoma prawie została w całości też sprasowana, ale już baloty ze słomą wyciągałem z wody. Dzięki temu, że mamy własny kombajn, prawdopodobnie udało się zebrać plony przed deszczem. Sezon był trudny, a jak plony ocenisz? Pomimo tej trudnej pogody to były satysfakcjonujące. Z kukurydzą na początku jej okresu wegetacji nie było wiadomo, czy się uda, no bo wiosna była zimna, maj był długo zimny. Kukurydza męczyła się praktycznie do czerwca, zanim zaczęła rosnąć, tak jak powinna, ale ostatecznie plon był dobry. Wyniki kiszące z kukurydzy pokazały, że zawartość skrobi oscyluje wokół 40%. Powoli przejdźmy do tego głównego tematu, czyli obory. To jest inwestycja, którą tutaj decyzję musieliście podejmować wspólnie, zdecydowanie. Tak, to była nasza wspólna decyzja, właściwie wielkie marzenie Artura, ale ta obora w sumie przerosła nasze marzenia, bo ułatwia nam życie bardzo mocno. Jest dużo mniej pracy, znaczy może nie mniej, ale praca jest dużo lżejsza. Stado się powiększyło już? Tak, bo na starych budynkach maksymalnie co mogliśmy doić to było 55-60 krów. Jak mieliśmy, to już było dojenie na raty, czyli część krów doiliśmy i wyganialiśmy, żeby wydoić resztę. A tutaj po wprowadzeniu zakupiliśmy trochę jałówek. Dużo jałówek wycieliło się naszych już, bo już parę miesięcy szybciej staraliśmy się o obsadę na start tej obory. Dzięki temu mamy obecnie 80 krów w doju. Od dawna w ogóle planowaliście budowę tego obiektu? No zaraz po ślubie rodzice przekazali mi gospodarstwo w całości w 22 roku bodajże. No i byliśmy już z Olą po ślubie i wtedy planowaliśmy nasze wspólne życie, jak ono ma wyglądać. No i postanowiliśmy, że oboje lubimy to, co robimy, dlatego będziemy utrzymywać krowy. Jednak na starych budynkach nie było to możliwe, no bo było zbyt praco- i czasochłonne. Samo przeprowadzenie krów do tego budynku po miesiącu skutkowało zwyżką mleka o 5 kg od sztuki. Czyli to wcześniej pewnie przewodówka. Tak, krowy były dojone na przewodówce, jeszcze w systemie wypasowym, czyli zimą były cały czas uwiązane, a latem chodziły na kwaterę, na pole. Czyli tak jak mówisz, no pewnie tej pracy w tej starej oborze to były godziny codziennie, prawda? No tam była bardzo ciężka fizyczna praca, bardzo dużo na ręce, a tutaj moim pierwszym cudownym obrazkiem było to, jak Artur przejechał paszowozem przez oborę i po prostu nie trzeba było podstawiać żadnej taczki. Przejechał, zamknął bramy i już. To jest niesamowite po tym, jak się codziennie wozi kilka taczek, ciężkich taczek. 3 tony na taczki rozwieźć, no to było bardzo, bardzo uciążliwe. A teraz jest po prostu prościej, jednoosobowo, maszynowo. Jest pomysł, mieliście pomysł o tym, żeby postawić nową oborę, no ale właśnie trzeba było wybrać, jak duża ma być ta obora,
kto ją wykona? Obora drewniana, ponieważ byliśmy na kilku obiektach właśnie z taką konstrukcją i bardzo nas ona urzekła, a wielkość obory wyszła niejako w trakcie zwiedzania właśnie takich budynków, ponieważ pierwszy zamysł nasz był, żeby nieznacznie zwiększyć stado do ilości, którą może obsłużyć jeden robot udojowy, żeby po prostu sobie ulżyć w codziennych pracach, ale wiadomo, że jest to duża inwestycja, no i musieliśmy się wspierać w znacznej mierze kredytem. No i na tym etapie okazało się, że lepiej jest troszeczkę dołożyć do większego budynku, ale wygenerować większy obrót, wtedy mamy większą zdolność finansową i szybciej można sobie poradzić z kredytem. To jak duży jest to obiekt, jakie on ma wymiary? No i ile ta inwestycja wyniosła koniec końców? Hala główna, gdzie znajdują się krowy, gdzie my teraz jesteśmy, 30×60, plus dobudówka na część socjalną. Koszt zamknął się w granicach 5 milionów netto. Jak budowaliśmy oborę, to byliśmy zniesmaczeni tym, że połowa kwoty praktycznie weszła w ziemię, ponieważ wyprowadzenie z gruntu takiego dużego budynku z taką dużą ilością betonów pochłonęło prawie połowę tej kwoty. No i później konstrukcja i wyposażenie, no to jest druga połowa. Nie wiem jak jest na chwilę obecną, ale wtedy kiedy wybieraliśmy właśnie z jakiego materiału będzie nasza obora, to ceny były porównywalne. Wizualnie to przebiło po prostu, w ogóle nie było mowy o stalowej oborze. Jak już weszliśmy raz na jedną drewnianą oborę, koniec. To już była klapka zapadła, postanowione. Z konstrukcją Wolf wszedł w lutym tego roku, dlatego no, nie było też to łatwe, bo śnieg, mróz, wiadomo jak to jest. No, Ale jak już przyjechali i zaczęły te pierwsze belki się piąć w górę, to aż no, serce się cieszyło, po prostu wszyscy tylko oczy otwierali, jak to szybko rośnie, jak to szybko jest realizowane i chłopaki naprawdę z ekipy dali radę. Pięknie to zrobili. Ja się śmiałem, że mam większy problem ze składaniem szafki z Ikei niż oni oborę. Teraz chciałbym Cię zapytać o to, jak tutaj jest podzielona już ta część legowiskowa, jakie tutaj są wymiary stołu paszowego, potem ganków. Legowisk jest 120. Znajdują się one w dwóch podwójnych rzędach, czyli krowy leżą łbami do siebie w dwóch rzędach. Te legowiska mają 5 metrów, czyli w sumie mamy 10 metrów legowisk. Od stołów paszowych ganki gnojowe mają 4 metry, a ganek pomiędzy legowiskami w środku ma 3,5 metra. Stoły paszowe około 4,5 metra. Na części widzimy ruszta, ale tak raczej większość to jest posadzka pełna. Tak, to też wyniknęło na etapie przygotowania do budowy, ponieważ musieliśmy robić badania geologiczne gruntu. No, z racji tego, że jesteśmy właśnie na Żuławach Wiślanych, mamy wodę gruntową w okresie letnim na około 1,20 m poniżej poziomu gruntu. Dlatego nie mogliśmy zrobić takiej obory, jakiej chcieliśmy w pełni na rusztach, bo musiałoby to się wiązać z zagłębieniem około 2,5 metra, 3 poniżej poziomu 0. No a wiadomo, że woda gruntowa jest bardzo wysoko, więc wdzierałaby się do rusztów. No i wyszło na tym, że mamy ruszta tylko na poczekalni, że tak powiem, no i przy separatkach, przy porodówkach. I to są ruszta takie techniczne, zagłębione na 1,20 m około. No i jak tam się zapełni po miesiącu, półtora, to przepompujemy tą gnojowicę do zbiornika zewnętrznego. Powiedz nam jeszcze raz o tym mleku. Ja wiem, że już powiedziałeś, że to mleko wzrosło. Jakie to były wyniki wcześniej na tamtej oborze? Jakie to są wyniki teraz? Ubiegły rok zamknęliśmy z wydajnością niespełna 10,5 tysiąca kg od sztuki. No, na przewodówce wydajność od sztuki wahała się około 32-33 kg. Po przejściu tutaj no, nieznaczny spadek, zanim krowy się zaaklimatyzowały, przyzwyczaiły do nowych warunków, ale po miesiącu odbiła wydajność 5 kg w górę, czyli na 37 około. No i tak utrzymuje się do dzisiaj. Jeszcze pewnie byś chciał, żeby trochę wzrosło. No wiadomo, że na robotach wszyscy mówią, że 40 trzeba mieć, ale myślę, że wszystko z czasem. Mamy teraz dużo pierwiastek, połowę stada praktycznie to pierwiastki, dlatego za czym one się rozdoją, myślę, że w przyszłym roku już będzie 40 z przodu. Mogę Cię nie zapytać o obecną sytuację na rynku. Powiedz mi, gdzie mleko odstawiacie? No i ile obecnie możecie liczyć za litr? No obecnie sytuacja jest, jak wszyscy wiemy, ciężka. Wszędzie, w każdej mleczarni są obniżki. My odstawiamy do mleczarni Spomlek w oddział w Młynarach.
W tym miesiącu mieliśmy cenę 2,11 netto. Powiedz mi, jeśli chodzi o legowiska i rozwiązanie, na którym krowy będą leżeć, tu były jakieś wątpliwości, czy raczej nie? Wątpliwości były tylko ze względu na cenę, ponieważ wiadomo, że wszystko do kupy jak się złoży to jest duża kwota, szukaliśmy oszczędności, ale na etapie rozmów z właśnie wykonawcą wygrodzeń, materacy stwierdziliśmy, że jest tak mała różnica cenowa w porównaniu do materaca tradycyjnego na gąbce, w porównaniu do materaca wodnego, jaki tutaj mamy, że no nie warto oszczędzać na standardzie jak Dobrze, czyli za konstrukcję tego obiektu, za to wykonanie tutaj odpowiadał Wolf, no a resztę tak naprawdę kompleksowo Martagro. Nie mówię tu o robotach oczywiście. Tak, wygrodzenia, rury karkowe, zatrzaski, agrafki i materace, wszystkie bramy, przepędy to w Martagro. Z tego też jesteście, rozumiem, na tą chwilę zadowoleni. Tak, tylko jak mówił pan Bartek, że z czasem będziecie żałować, że na całości długości stołu paszowego nie ma zatrzasków, no to pewnie ma rację, aczkolwiek wiadomo, że chodzi o pieniądze na początku. Powiedzcie, jak się zmieniła wasza codzienność? No ja przede wszystkim nie muszę wozić taczek. Kiedy Artur był w polu, musiał wozić, no wiadomo, żniwa. No to ja mogłam tu przyjść sama z 2 dzieci, jeszcze wtedy byłam w ciąży i dałam radę. I to też jest super, bo to nie była wymagająca praca, nie była bardzo obciążająca praca. I teraz też Artur jest w stanie to zrobić wszystko jednoosobowo. I to jest bardzo dużo. I nie ma stresu co rano, że ojej, musisz już wstać, musisz już iść, no bo tu się już wszystko dzieje samo. No trzeba mieć nad tym kontrolę i trzeba tu zaglądać, bo nie da się tak, żeby no, nie być tutaj. Żeby państwo też nie myśleli, że nie wstaje rano, bo tak żona powiedziała, że nie trzeba wstawać. Ale masz czas zawieźć dzieci do przedszkola, więc to już jest dużo. Jest to tyle prościej, że po prostu trzeba zobaczyć, czy wszystkie krowy się wydoiły, czy nie ma tu jakiegoś problemu, jakaś sztuka do inseminacji, ewentualnie poród. No, napoić cielaki, nakarmić oczywiście, no ale jest to na tyle łatwiejsze, że już na 8 rano jestem w stanie zawieźć córkę do przedszkola. No tak, jedna osoba da radę, tak jak tu już słusznie żona zauważyła, w tamtym budynku to było raczej niemożliwe, prawda? Jeszcze musieliśmy mieć do pomocy rodziców. No ja ze względu też na już końcówkę ciąży przy końcówce budowy, no też nie mogłam wszystkiego robić, więc no musieliśmy poprosić Artura rodziców o pomoc. No i nam pomagali na szczęście, więc za to też jesteśmy bardzo wdzięczni, bo bez nich nie dalibyśmy rady. A dzięki temu, że właśnie no i nam wspomogli i przekazali nam to gospodarstwo, to mogliśmy stworzyć z tego coś więcej, tą oborę, z której jesteśmy bardzo dumni. W starych budynkach 3 osoby było naprawdę co robić przez 3 godziny. Arturo, powiedz mi jeszcze trochę o parku maszyn, jakim ty dysponujesz. Do poszłowozu jest nasz najnowszy ciągnik zapięty New Holland. Pozostałe ciągniki nasze to mamy Deutschfara, takiego 130-konnego, który no wiadomo do takich lżejszych prac typu opryskiwacz, rozsiewacz. No i dużego Masseya Fergusona 7718, 180 koni, który służy do uprawy, do osiewów. Uprawa płużna czy bezorkowa na tych ciężkich żuławskich glebach? Na żyławach ciężko jest całkowicie zrezygnować z orki, ponieważ uprawy wiosenne powinny być zasiewane na spulchnionej, przeoranej na zimę glebie. A zboża i trawy, czy lucerny sieje bezorkowo, tylko stosując właśnie uproszczony system. Jak wygląda to, jeśli chodzi o klasy bonitacyjne tych gleb? Gospodarujemy na bardzo dobrych glebach, ponieważ jest to 2. i 3. klasa. Słuchajcie, powiedzieliście już, że ta rzeczywistość w tej nowej oborze no to jest ogromna różnica w porównaniu do tego, co było w starym obiekcie, ale jednak hodowla to jest uwiązanie przez 365 dni w roku. Jest czas na jakiś odpoczynek, na wakacje? Nie ma, za bardzo nie ma, bo jak no, robota lubi się zazębiać. Jak schodzi cięższa robota, to zawsze znajdzie się coś innego, co trzeba zrobić w tym czasie. Perspektywa teraz jest zupełnie inna, prawda? Tak, no teraz jest inna perspektywa, jest szansa. Czyli co, mamy tu wyciągać jakąś obietnicę ze strony męża, że w przyszłym roku urlop będzie? O, bardzo poproszę. Będziemy myśleć, żeby tak się udało. To nie pozostaje nam nic innego, jak wam życzyć powodzenia w realizacji tych dalszych planów. A czego wy byście sobie jeszcze może życzyli? Jeżeli ktoś planuje taką inwestycję, Tylko roboty. no to niech się nie waha i naprawdę zainwestuje i ułatwi sobie życie. Bo jedyne co wstrzymuje
tak naprawdę to jest ten strach. A dobrego momentu na rozpoczęcie budowy nigdy nie ma, bo zawsze jest coś naprzeciw. Ale no, my też mieliśmy dużo rozterki i też był duży strach przed ogromnym kredytem. Ale teraz w tym miejscu mogę powiedzieć szczerze, że nie żałujemy i aby tylko właśnie cena mleka nie spadła, to na pewno damy radę. A o szczegółach obory postawionej w gospodarstwie Oli Artura Przybyła opowie nam teraz pan Tomasz Góralczyk, przedstawiciel firmy Wolf System. Panie Tomku, drewno to było coś, co tutaj przekonało hodowców, prawda? Dzień dobry. Tak jest. Tak, wydaje mi się, że wizyta najpierw u Państwa Pięszkę, później na otwarciu koło Chojnic u Michała przekonała ich do naszych rozwiązań. No a samo drewno chyba się broni. Trzeba to zobaczyć na żywo najlepiej. To jest taki fajny przykład obiektu na 2 roboty do takiego gospodarstwa, które ma powiedzmy do 100 hektarów. Idealnie się sprawdzi, prawda? Tak mi się wydaje. Z tym, że ta obora nie jest do końca standardowa. Ze względu na warunki otaczające oborę, musieliśmy dużo myśleć, żeby ona tak wyglądała jak teraz. Żuławy to był jeden z pierwszych problemów, których się baliśmy, chyba wszyscy. Okazało się, że tutaj dokładnie gdzie jest obora i zbiornik nie jest tak źle. Po wykonaniu badań gruntu wyszło, że faktycznie da radę to zrobić. Kolejna rzecz to z 2 stron ten budynek otacza linia energetyczna, która też ograniczała powierzchnię. No i za nami istniejące gospodarstwo, czyli z 3 stron byliśmy ograniczeni. Dobra, długość, szerokość tego obiektu, wysokość kalenicy, jak to wygląda? Budynek, główna hala obory ma 30 metrów szerokości, 60 metrów długości, 4 metry w okapie, w kalenicy 10 metrów. Jak to jest postawiony ten obiekt tutaj względem kierunków? Wiatry tutaj wieją wzdłuż kalenicy. Z tego względu też jest świetlik kominowy. Coś, co zostało zapomniane. Myślę, że przez jakiś czas staram się, żeby to wracało, przynajmniej w naszych rozwiązaniach. Najlepsze rozwiązanie? Zawsze, a w ogóle przy tym układzie kierunku wiatru tak, zdecydowanie tak. Ale za co wy jeszcze tutaj odpowiadaliście? Co tutaj jest przez was, jeśli chodzi o wyposażenie w tym obiekcie zastosowane? Poza świetlikiem to wszystko to powyżej betonów, czyli konstrukcja, płyty warstwowe, bramy, kurtyny, stacja pogodowa, świetlik, też dach na części socjalnej. Rozumiem, wszystko tutaj automatycznie sterowane. W kalenicy w najwyższym punkcie odbiornik stacji pogodowej, no i w biurze jest cały komputer sterujący. Czas realizacji takiej obory? Warunki na żuławach są zawsze trudne. Daliśmy radę w pół roku z jakimś tam delikatnym poślizgiem. W perspektywie przyszłości, jakby ktoś właśnie chciał, żeby taki obiekt u niego był postawiony, Pierwszy rok przeznaczyłbym na przygotowanie się do inwestycji, załatwienie dokumentów, przygotowanie wszystkich pozwoleń, środowiska, pozwoleń na budowę. W kolejnym roku myślałbym o budowie. Nikt jeszcze tego nie mówi, ale trzeba pamiętać o... Bardzo często zapominamy wszyscy o tym, że trzeba jeszcze załatwić jakieś finansowanie. W banku to też, proszę mi wierzyć, trwa chwilę, nie? jesteśmy jeszcze przy tym drewnie, to ja sobie tutaj pozwolę zapytać o to, jak to wygląda w porównaniu do stali. Czy to się jakoś różni, jeśli chodzi o trwałość tego materiału? Drewno klejone jest w ogóle na plus, jeżeli chodzi o budynek inwentarski, ze względu na odporność na agresję, jaka tu jest. Poza tym prawo budowlane wymusza na konstruktorze, na projektancie, który podpisuje projekt, tak powiem, swoją krwią podpisuje to, że ten budynek ma przetrwać w zależności od różnych warunków, od 15 do 30 lat daje swoją gwarancję. W Niemczech takie budynki naprawdę stoją już pewnie po 30 lat, jak nie więcej i nic się z tym nie dzieje. Wolf System jeszcze tutaj wykonał zbiornik na Gnojowice. Cały magazyn, zbiornik ma niecałe 1300 m3 i jeszcze jest magazyn w oborze około 400 m3. No to myślę, że wystarczy spokojnie na pół roku. Piękna drewniana konstrukcja to jedno w oborze Artura i Oli Przybyłów, ale oczywiście bardzo istotne jest również tutaj całe wyposażenie tego obiektu, za które odpowiadał tutaj Smart Agro. No i jest z nami najważniejsza tutaj postać, jeśli chodzi o Smart Agro, pan Bartłomiej Mieczkowski. Naszym zadaniem w tym budynku było ponownie kompleksowe wyposażenie, począwszy od legowisk, stołu paszowego, systemu poideł, przepędów, bram. Generalnie kompleksowe rozwiązanie od A do Z. Zacząłbym od drabiny na stole paszowym. Daje bardzo wiele zalet hodowcom. Niektórzy po dziś dzień się zastanawiają, słysząc może niekoniecznie poprawne informacje, że drabina paszowa
jest głośna, wejdzie mniej zwierząt w drabinie, zakładając, że przy rurze wejdzie więcej. Dobrze dobrane wymiary drabiny paszowej zapewniają maksymalną liczbę zwierząt na stole paszowym, natomiast z perspektywy hodowcy zapewniają komfort obsługi tych zwierząt, bo w razie potrzeby badania, inseminacji te zwierzęta są unieruchomione. Jeśli chodzi o automatyzację na oborach, które możemy zaproponować, helikoptery, wentylatory, coraz bardziej popularny już temat w naszym kraju od paru lat. Oprócz wentylacji mamy również rozwiązania typu schładzanie zwierząt, czyli schładzanie nad stołem paszowym w momencie, kiedy krowy pobierają paszę. Nowością, którą mogę się przyznać już dzisiaj, od przyszłego roku będzie dostępna w ofercie system schładzania w robocie. Polega to na tym, że krowa, która znajduje się w boksie robotowym w trakcie dojenia, będzie schładzana wodą w sposób również automatyczny, w zależności od temperatury panującej na budynku. Bardzo efektywne rozwiązanie, bo ta woda będzie schładzała krowę w momencie, kiedy ona tam się znajduje. Jeśli chodzi o na oborze, na której jesteśmy, mogę przyznać się, że rozmawiamy z panem Arturem na temat systemu wentylacji. Jaki to będzie system wentylacji, dowiecie się Państwo w kolejnym odcinku. Od razu wchodzę właśnie w słowo. To jaka temperatura już jest taka, że powinniśmy ten wentylator, ten mieszacz powietrza zamontować? No i czy do starszych obiektów też Pan takie coś jest w stanie dołożyć? Tak, oczywiście montujemy wentylatory w nowych oborach, ale również modernizujemy istniejące budynki. Temperatura, tak kolokwialnie powiem, kiedy nam robi już się ciepło, to jest moment, kiedy krowie już dawno temu zrobiło się ciepło. Wentylatory, jeżeli są ustawione w automacie, w zależności od hodowców, one swoją pracę już potencjalnie mogą startować od 15, 17, 18 stopni. Jeżeli hodowca oczekuje, każdy hodowca liczy na wysokie wyniki produkcyjne, zdrowotność, ale w zamian, żeby być uczciwym do tych zwierząt, powinien też im coś dać od siebie. Co może dać od siebie? Wygodne legowisko, wygodny stół paszowy, odpowiednią ilość poideł, ale również automatyczny system wentylacji, który sprzyja przy największych upałach rozładować tą w pewnym sensie wysoką temperaturę ciała krów. Termin zimowy jest fajnym terminem, aby myśleć o nadchodzącym lecie, bo mogę zagwarantować, że co roku lato przyjdzie.